Wszystko skończy się zgodnie z czasem. Jest tylko 2 panelistów, w związku z tym panel skończy się o 17:30 i wtedy płynnie przejdziemy do kolejnego. Więc proszę się nie martwić, że jest pewnego rodzaju opóźnienie. To w zasadzie mówię w imieniu organizatorów. A tematem tego panelu jest wizja Europy, wizja jednej Europy u Jana Pawła II, od Santiago po Ural. I tak naprawdę to, dlaczego powiedziałem, że ten panel ma charakter polityczny? Oczywiście nie polityka w tym najlepszym rozumieniu tego słowa, polityka jako chęć kształtowania rzeczywistości, chęć przeobrażania rzeczywistości i czynienia tej rzeczywistości lepszą. Jan Paweł II jako przywódca duchowy, jako głowa Kościoła katolickiego musiał oczywiście odpowiadać na sobie także na pytania polityczne i musiał działać także jako polityk. Starał się odpowiedzieć na pytanie, które w kategoriach świeckich można by przeformułować. Jaką Europa ma być w oparciu o jaką cywilizację, jaki model rozwoju cywilizacyjnego ma się rozwijać i przede wszystkim także co jest Europą. Pamiętajmy, że w momencie, gdy Jan Paweł II został wybrany na papieża, to w percepcji wielu Europejczyków kraje za żelazną kurtyną do tej Europy nie należały. Więc Jan Paweł II oczywiście odpowiadał inaczej. Odpowiadał, że Europa to jest cywilizacja, to jest wspólnota oparta na cywilizacji chrześcijańskiej, a ta z kolei ma 2 odnogi, grecką i łacińską. Ilustracją tej tezy są oczywiście znane słowa o Europie jak o 2 płucach Europy, a ilustracją w ogóle przekonania, że Europa jest wspólnotą opartą o chrześcijaństwo, były też inne znane słowa, czy myśl wielokrotnie formułowana o wspólnocie ducha. Jan Paweł II oczywiście też widział przeszkody, różnego rodzaju przeszkody, także polityczne, które utrudniają dążenie do tej jego wizji, do realizacji tej jego wizji Europy. Bardzo znane są słowa z mszy świętej w Gnieźnie z 1997 roku. Mszy, tutaj podzielę się osobistym doświadczeniem, w której sam uczestniczyłem jako 16-letni chłopak, w której papież ostrzegał przed budowaniem rowów. No i oczywiście wychodząc z tych wszystkich przesłanek, a także z kodu kulturowego polskiego inteligenta, który nakazywał zawsze traktować inaczej Ukrainę i Rosję, no prowadził też odpowiednią politykę. 6 lat temu nawet polityce wschodniej Jana Pawła II była poświęcona specjalna konferencja w Rzymie, którą moja instytucja zorganizowała. Profesor Marynowicz, jeden z panelistów, którego zaraz przedstawię, był też uczestnikiem. Innym efektem tej konferencji były 2 ciekawe prace o polityce wschodniej Stolicy Apostolskiej za czasów Jana Pawła II i także jego następców oraz o tym, jakie były reakcje na tę politykę ze strony KGB. I w każdym razie tym tematom będzie poświęcony dzisiejszy panel. Tutaj mają Państwo naprawdę 2 znane osoby, 2 znanych intelektualistów. Profesor Myrosław Marynowicz, to jest z Lwowa, bardzo znany ukraiński intelektualista, między innymi prorektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, jeden z założycieli ukraińskiej grupy helsińskiej, dysydent, spędził wiele lat w sowieckich łagrach, wielokrotnie odznaczany. No i profesor Marynowicz jest na Ukrainie jednym z największych autorytetów, trzeba to powiedzieć, intelektualnych i moralnych. Oraz Andrea Gagliarducci, bardzo znany dziennikarz, watykanista, między innymi doradca do spraw komunikacji Rady Konferencji Episkopatów Europy, który współpracuje z wieloma czasopismami i agencjami w Europie. I oczywiście specjalizuje się w analizie
polityki zagranicznej, czy też dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Prowadzi bloga po angielsku, wydał wiele książek. Podobnie zresztą oczywiście jak profesor Marynowicz, który też jest bardzo znany ze swojej działalności i naukowej, i publicystycznej. Więc to powiedziawszy, chciałbym przekazać głos obu panelistom. Z początku profesorowi Marynowiczowi, potem panu Gagliarducci, z prośbą, żeby wystąpienia nie przekraczały 20 minut, a państwa proszę, żeby zastanowić się, jakie pytania chcieliby państwo zadać panelistom. Panie profesorze. Dziękuję. Szanowni Państwo, postaram się mówić po polsku i od razu proszę wybaczyć mi moje omyłki. Metafora świętego Jana Pawła II o dwóch płcach chrześcijańskiej Europy jest dziś wszystkim znana. Ukraińcy usłyszeli je od samego papieża w roku 2001, kiedy powtórzył swoje słynne słowa na ukraińskiej ziemi. Tutaj Kościół oddycha dwoma płucami tradycji wschodniej i zachodniej. Tutaj w braterskim dialogu są tacy, którzy czerpią ze źródeł duchowości bizantyjskiej, a także ci, którzy karmią się duchowością łacińską. Papież dostrzegł w tym nadzwyczajne powołanie ekumeniczne Ukrainy i nazwał je kościelnym laboratorium, w którym będzie budowana jedność w wielości i prawowitym pluralizmie gwarantowanym przez następcę Piotra. Od tego czasu minęły ponad 2 dekady. Na ile prorocze były te słowa świętego papieża? Na to pytanie możemy odpowiedzieć twierdząco, ponieważ był to papież, który wyraźnie odczuwał rękę Pana na swoim ramieniu. Został bowiem powołany przez Ducha Świętego do przemiany oblicza ziemi, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Było to widoczne w jego pierwszym przemówieniu w ówczesnej komunistycznej Polsce. Niemożliwe było pokonanie systemu komunistycznego środkami militarnymi. Natomiast według Konrada Adenauera mogło ją przezwyciężyć tylko silnie zakorzenione chrześcijaństwo. I święty Jan Paweł II odniósł sukces. Jego rola w wyjściu narodów z komunistycznego cienia jest niezaprzeczalna. Tak spełniło się proroctwo Juliusza Słowackiego o słowiańskim papieżu, bo on naprawdę wyprowadził różne narody z cienia w blask, gdzie jest Bóg. Kiedy jednak mówimy wschodnie płuco, kogo mamy na myśli? Oczywiście na to pytanie w różnych czasach i w różnych ośrodkach chrześcijańskich istniały różne odpowiedzi. Dominująca była oczywiście odpowiedź tak zwanej Ostpolitik. Moskwa i tylko Moskwa. Chęć bycia realistą i znalezienia możliwości współpracy stworzyło specyficzną optykę, której interesy Moskwy znalazły się w centrum uwagi. Właśnie wtedy pojawiła się formuła dialog za wszelką cenę. I dlatego w imię dialogu z Moskwą trzeba było poświęcić interesy innych narodów, w szczególności ich kościołów. Ze szczególną siłą odczuli to ukraińscy grekokatolicy, o których w Rzymie w tym czasie żartowano. Kiedy tylko przedstawiciele rosyjskiego kościoła prawosławnego pokazują się w Watykanie, ukraińscy grekokatolicy są jak najszybciej wpychani pod ławkę.
Święty Jan Paweł II odczytał ten fałszywy znak czasu i rozpoczął spokojnie i metodyczne dzieło jego demontażu. W ten sposób na samym początku jego pontyfikatu uczczono męczeństwo ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego i jego cechy eklezjalne. Papież oficjalnie uznał lwowski pseudosobór z 1946 roku za bezprawny. Osobiście złożył hołd wyznawcy wiary arcybiskupu Józefowi Slipemu, uznał podmiotowość ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego i jego samorządny status, czego przejawem było w szczególności zwołanie nadzwyczajnego synodu biskupów w roku 80. Dlatego ukraińscy greko-katolicy zawdzięczają właśnie temu świętemu papieżowi przywrócenie ich historycznych praw. Rola papieża świętego Jana Pawła II była niezwykle widoczna w kwestii upamiętnienia tysiącej rocznicy chrztu Rusi Kijowskiej w 1988 roku. Ukraińcy czuli się wyjątkowo upokorzeni, że ta rocznica została oficjalnie obchodzona nie w Kijowie, gdzie odbył się chrzest Rusi, ale w Moskwie, która powstała prawie 250 lat później. Święty Jan Paweł II odczuł w swoim sercu tę niesprawiedliwość zniekształconej przez Rosjan historii i dlatego Watykan obchodził tę rocznicę w sposób kijowocentryczny. To znaczy papież uhonorował ewangelizacyjną moc tradycji kijowskiej. Cytuję. Kijów w pewnym sensie odegrał rolę prekursora Pana wśród wielu ludów, do których, wychodząc stąd, dotarła później Ewangelia zbawienia. O tym zwróceniu spojrzenia świata katolickiego ku Kijowi i zapoczątkowanej przez niego szczególnej tradycji chrześcijańskiej Wschodu świadczą listy apostolskie świętego Jana Pawła II „Idź w świat, wielki dar chrztu i światło wschodu”. Kolejnym krokiem w przezwyciężaniu tradycji Ostpolitik były udane negocjacje z Michailem Gorbaczowem 1990 roku, które utorowały drogę do legalizacji ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w Związku Radzieckim. Przypomina mi się to, gdy czytam w Dziejach Apostolskich radę nauczyciela prawa Gamaliela. Zostawcie tych ludzi, zostawcie ich, bo jeśli ten plan lub to dzieło pochodzi od ludzi, rozpadnie się samo. Lecz jeśli to jest od Boga, nie będziecie mogli ich wyprowadzić ze świata. Oczywiście patriarchat moskiewski stawiał wielki ukryty opór legalizacji kościoła grecko-katolickiego, ale nie bez powodu rok 89 stał się annus mirabilis. Kolejnym naruszeniem logiki Ostpolitik była pielgrzymka świętego Jana Pawła II na Ukrainę w roku 2001. Wizyta duszpasterska spotkała się z publicznym sprzeciwem zarówno rosyjskiego kościoła prawosławnego w ogóle, jak i ukraińskiego kościoła prawosławnego patriarchatu moskiewskiego w szczególności. Na szczęście połączenie w statusie papieża funkcji głowy państwa watykańskiego i biskupa Rzymu było w tym przypadku bardzo pomocne dla Ukraińców.
Oczywiście Moskwa patrzyła na wizyty papieża ze skrajną zawiścią, postrzegając ją jako ingerencję w swoje terytorium misyjne. Uznając jednak cywilizacyjną rolę kijowskiej tradycji chrześcijańskiej, papież nie dokonał jednak pomniejszania tradycji moskiewskiej. Chrześcijanie w Ukrainie zostali uhonorowani nie wbrew Moskwie, ale dla ich własnego dobra. Był to punkt zwrotny nowej i innej epoki, w której uznanie jednych nie prowadziłoby automatycznie do pogardliwego ataku na innych. Przemawiając wówczas w Kijowie, papież pielgrzym sformułował ważne proroctwo o przyszłej roli Kijowa. Cytuję: wizja, którą miał apostoł Andrzej Pierwozwany, myślę, że tak trzeba przetłumaczyć, dotyczy nie tylko waszej przyszłości. Jest również ukierunkowana na przyszłość kraju. Wydaje mi się, że oczyma serca rzeczywiście widzę, jak nowe światło rozprzestrzenia się nad tą waszą błogosławioną ziemią. Chcę wierzyć w to, że te promienie nowego świata pojawiły się i rozbłysnęły podczas ukraińskich Majdanów. Mam na myśli pomarańczową rewolucję 4 roku i rewolucję godności 13-14 roku. Rewolucje te coraz bardziej oddalały Ukrainę od Rosji i przyczyniały się do ustanowienia ukraińskiej podmiotowości narodowej i duchowej. Dziś możemy stwierdzić, że papież widział oczyma serca owoce tego, co sam zasiał za życia. Przecież to on niestrudzenie ustanawiał cywilizację miłości w świecie, nawracał ludzkość na poszanowanie godności ludzkiej, etosu niestosowania przemocy, fundamentalnej roli wartości moralnych, wyzwalającej wartości prawdy itd. Jestem pewien, że obecna odwaga ukraińskich żołnierzy w dzisiejszej wojnie z Rosją wywodzi się również genetycznie z tego pierwszego wezwania papieża „Nie lękajcie się”, od którego rozpoczęła się transformacja Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas pielgrzymki na Ukrainę święty Jan Paweł II beatyfikował pierwszą grupę nowych męczenników ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. W ten sposób papież nie tylko przywrócił sprawiedliwość, ale także zmienił samą optykę oceny tego kościoła, postrzeganego dotąd jako wiecznego wichrzyciela, troublemaker, który rzekomo ingerował w proces ekumeniczny. Tymczasem była to optyka charakterystyczna dla dawnej ostpolityki watykańskiej. Zamiast pseudoekumenicznego upokorzenia przed Moskwą, papież dał przykład nowej teologicznej interpretacji ekumenicznego znaczenia męczeństwa. Cytuję: wraz z nimi, nowymi męczennikami grecko-katolickimi, chrześcijanie innych wyznań byli prześladowani i zabijani dla Chrystusa. Ich męczeństwo jest potężnym wezwaniem do pojednania i jedności. To ekumenizm męczenników i wyznawców. Wiarę wskazuje chrześcijanom XXI wieku drogę jedności. Koniec cytatu. Podsumując tę część mojego wystąpienia, można argumentować, że istnieje cały szereg
niepodważalnych dowodów na to, że święty Jan Paweł II z odwagą i z determinacją demontował wersję Ostpolitik opartą na niekwestionowanym monopolu Moskwy na wschodnie płuco. Jednocześnie niestrudzenie podkreślał znaczenie kijowskiej tradycji chrześcijańskiej, ale powtórzmy jeszcze raz, w jakim stopniu ten pogląd okazał się proroczy. Przez długi czas próby ukraińskich cerkwi udowodnienia prawa do sukcesji od czasu historycznej cerkwi kijowskiej wyglądały na przesadzone roszczenia. Tak zawsze wygląda biedny krewny w oczach innych bogatszych, domagając się prawa do spadku od spadkobiercy uznanego przez wszystkich. Tak więc, aby uświadomić sobie słuszność tych twierdzeń, pozwolę sobie zaprosić Państwa na 4-minutową wycieczkę historyczną. Od IV wieku wschodnie płuco chrześcijaństwa uosabiał Nowy Rzym, Konstantynopol ze wszystkimi sanktuariami obszaru greckiego. W 988 roku dołączyła się do niego Ruś z centrum w Kijowie, ochrzczona przez Włodzimierza, która stała się epicentrum rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w całej Europie Wschodniej. Od tego czasu grecki kulturowy obszar obejmował 2 subkontynenty, bizantyjski i dziedzica starożytnego Kijowa. W XVII wieku nowo powstałe Imperium Rosyjskie wchłonęło metropolię prawosławną w Kijowie i odtąd chrzest Kijowa stał się wewnętrznym wydarzeniem imperium. Sam chrześcijański Kijów, przenosząc impet rozwoju duchowego do Moskwy, przez długi czas oddalał się w historyczny cień. Epicentrum wschodnioeuropejskiego chrześcijaństwa miała być w oczach świata Moskwa, która poczula się powołana do odgrywania znacznie większej roli. W kościele moskiewskim potwierdzono koncepcję starca Filoteusza, mówiąca, że Moskwa jest trzecim Rzymem, który został powołany do zastąpienia nowego, drugiego Rzymu zdobytego przez Osmanów. Tak więc w kontekście wymazywania Bizancjum i Kijowa Rosja zastąpiła również klasyczny chrześcijański wschód, a patriarchat moskiewski jako trzeci Rzym coraz bardziej stawał się głównym vis-a-vis wobec Rzymu I. A w drugiej połowie XX wieku kościelna dwubiegunowość Rzym-Moskwa stanowiła na ogół kręgosłup procesu ekumenicznego, o czym mówiliśmy powyżej. Jednak na początku trzeciego tysiąclecia sytuacja we wschodnim płucu zaczęła się znacznie zmieniać. Patriarchat Konstantynopola poczuł wiatr w żaglach, odzyskując swoją historyczną rolę epicentrum wschodnich płuc chrześcijańskich. Jednak to wielkie przebudzenie Konstantynopola oznacza także odrodzenie historycznej cerkwi kijowskiej, a w roku 18 jedna z gałęzi ukraińskiego prawosławia, Prawosławna Cerkiew Ukrainy, otrzymała od Konstantynopola tomus autokefalii. Tak więc w swojej proroczej wizji święty Jan Paweł II słusznie zauważył, że wiatr historii wyraźnie wieje w żagle kijowskiej cerkwi i dlatego monopol Moskwy w tej sferze dobiega końca.
Ważne jest, aby pamiętać, że w wizji świętego Jana Pawła II w centrum stoi nie selektywne zwycięstwo jakiejś konkretnej ukraińskiej cerkwi, ale nowe światło wiary i nowa droga do jedności. Mówił on o nowym tchnieniu kijowskiej tradycji chrześcijańskiej, które może uduchowić przyszłość tej ziemi. I tutaj konieczne jest zwrócenie uwagi na to, aby zauważyć szczególną, charakterystyczną cechę tej tradycji, gdyż wiekami była ona przysłonięta przez roszczenia Moskwy do pełnienia roli trzeciego Rzymu. Chodzi o to, że chrześcijańska kultura starożytnego Kijowa nosi charakter jakby córki w stosunku do Bizancjum i Rzymu. Fakt, że Kościół Bizancjum był kościołem matką historycznej metropolii kijowskiej, nie budzi zastrzeżeń, ale bizantyjskie macierzyństwo nie zaprzecza uznaniu Rzymu za głowę całej rodziny chrześcijańskiej. Tylko to może wyjaśnić, dlaczego w starożytnych kronikach kijowskich odnoszących się do wierzeń rzymskich i greckich jest powiedziane: obie wiary Bóg dał. Tylko w ten sposób można wyjaśnić wspomniany paradoks, który zauważyła ukraińska historyczka Natalia Jakowenko. Cytuję: najbardziej paradoksalne jest to, że w świadomości nawet najbliższych sąsiadów z orbity kultury łacińskiej Polaków Ukraina zawsze zachowywała cechy tajemniczego greckiego wschodu, a z punktu widzenia swoich wschodnich sąsiadów, Moskowitów, wyglądała jak podejrzane siedlisko lacinizmu. Koniec cytaty. Dlatego idea harmonijnego połączenia cech wschodu i zachodu na Ukrainie jest wpisana w naszą matrycę kulturową. We wszystkich tych momentach historii, kiedy Kijów mógł się samodzielnie zdefiniować, zawsze myślał o sobie jako o syntezie Zachodu i Wschodu. O tej właśnie jedności, wielości i uprawnionym pluralizmie gwarantowanym przez następcę Piotra mówił święty Jan Paweł II. Oczywiście dzisiaj jesteśmy jeszcze daleko od realizacji tej wizji wielkiego biskupa Rzymu. Dziś ukraińskie cerkwie nadal patrzą na siebie z zazdrością i dbają o swoje strefy wpływu. Ale nie można też zaprzeczyć ogromnemu postępowi, jaki te kościoły poczynili na drodze do urzeczywistnienia prostej prawdy, że wszyscy jedziemy w tym samym wózku. We wschodniej liturgii chrześcijańskiej ważne jest wezwanie, skierowanie do wiernych. Do góry wznieście swoje serca. Tak więc ukraińskie Majdany, a obecnie niewiarygodne poświęcenie ukraińskiego narodu w wojnie z Rosją, to wszystko jest wielkim wezwaniem Ducha Świętego do wzniesienia serc. Mówiąc to, nie sposób nie przypomnieć słów świętego Jana Pawła II, powiedzianych w roku 2001 podczas pielgrzymki na Ukrainę, które są uderzające w swojej aktualności. Dziękuję Ci, Ukraino, za obronę Europy przed najeźdźcami w niestrudzonej i heroicznej walce. Wszyscy znamy formułę wczesnochrześcijańskiego teologa Tertuliana: krew męczenników jest nasieniem Kościoła. To z niej czerpię nadzieję, że po przejściu przez męczeństwo ziemia ukraińska zostanie przemieniona, a wraz z nią przemieni się całe wschodnie płuco, które zostało częściowo uschnięte w okresie niewoli, ale dzisiaj przeżywa swój nowy, wzniosły czas. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, panie profesorze. Więc usłyszeliśmy bardzo ciekawą opowieść o znaczeniu Jana Pawła II dla ukraińskiego życia religijnego, dla ukraińskiego kościoła i bym powiedział też z pewnym takim wyjściem na przyszłość. Nie komentując tego dalej, będzie jeszcze, mam nadzieję, czas na dyskusję. Przekażę głos teraz panu Gagliarducci. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. And that's all you have from me in Polish. But you'll have something in English. Not the 45 pages I was thinking about. No, just kidding. Unfortunately, you will have it in bad English. But I hope you will understand what I want to say. First of all, I want to thank this museum for the hospitality. Ms. Dominika Sukowska, the professor, for organizing everything, Ambassador Kotanski for involving me in this, and all of you that you're still listening. I've been asked to talk about John Paul II and his vision of Europe. That's a kind of tricky situation for me because I'm the only journalist here speaking, and the people who have preceded me are professors, scholars, ambassadors. So you don't have to expect too much from a journalist. I'm not going to make a historical assessment about what was John Paul II's vision of Europe. I will try to take an overall look, and I will start from a particular point of view. It is John Paul II's work with the Council of the European Bishops' Conferences, the CCEE. It's a council that is composed now by the presidents of bishops' conferences. It's based in St. Gallen in Switzerland. You don't have to confuse it with COMECE, that is the Commission of the European Conferences. It was established in 1961 from a simple note. It was just a couple of papers, in fact, a couple of sheets of papers, written by the then Monsignor Roger Echegaray, who was later cardinal and a great envoy of John Paul II throughout the world. The council, as I said, included representatives from all the bishops' conferences. The idea that sparked the birth of the council was to create a European network. It was 1961. It was the time of the Iron Curtain. The two lungs of Europe, if you want to use a well-known expression of John Paul II, could not breathe in unison. Yet, European bishops immediately thought of Europe not in a political sense, and not in but in a geographical sense. They thought of an extensive network of European bishops from the Atlantic to the Urals, from Portugal to Russia. It is no coincidence that John Paul II would launch the Europeanist Act from Santiago, Compostela, at the beginning of 1980. John Paul II, as Cardinal Wojtyła, as Archbishop of Krakow, worked within that council. He proposed within that council that the issue of religious freedom enter into the European debate. John Paul II was among the first to understand the great potential of the Helsinki Act, which then gave rise to the Organization on Cooperation and Security in Europe, and which saw the inclusion of the theme of religious freedom under the Holy See proposal. My understanding is that it was precisely from those European meetings that John Paul II drew new strength and understanding of what the role of the Church in Europe should have been. To understand this, we need to read a particular document. This document is the Ecclesia in Europe, Ecclesia in Europa. So today we're celebrating the 45th anniversary of the pontificate, but there is an anniversary that we lacked to celebrate in many ways, and it was the 20th anniversary of the post-synod exhortation Ecclesia in Europa that was promulgated in 2003. It is a milestone document for understanding John Paul II's vision of Europe. How did we get to that document? The election of John Paul II took place at a favorable moment, 3 years after the Act of Helsinki, the Helsinki Act. The eastern side of the Iron Curtain was the east side of a Europe that had been forming after the First World War. Lithuania, Latvia, and Estonia achieved a national identity in 1918. Romania achieved the dream of the Greater Romania at the expense of a large part of the Hungarian territory in that same year. Europe once began there, in the era of the great nationalism after the collapse of the empires. The Soviet Union carried forward a new imperialism
which subjects everyone to a common ideology. There is no place for a non-state religion. Indeed, there is no place for religion at all. At one point, with Soviet Union, Lithuania, Latvia, and Estonia lost their national identity. Romania, Hungary, Poland, East Germany ended up under communist governments linked to Moscow. Ukraine and Belarus were absorbed entirely. Not even during the Great Nationalism had they managed to form a nation and obtain their independence. After the fall of the Berlin Wall, Europe is in dire need to rethink itself and reconcile within itself. It was not a new theme. The first step toward European reconciliation rose precisely from Poland in 1965, with a letter from the Polish bishops to the German bishops, taught and designed by Cardinal Kominek, Archbishop of Wrocław. We forgive and we beg forgiveness, the letter stated. Cardinal Kominek will also be the first vice president of the CCEE, the Council of the European Bishops' Conferences. John Paul II brought this understanding into the pontificate. It is no coincidence that, in the inaugural Mass of his pontificate on October 22, 1978, he embraced two of the cardinals who paid homage to him: the Polish primate Stefan Wyszynski and the Greek Catholic Archbishop of Lviv, Joseph Sleepy. 1 month after, the Pope would prepare with Sleepy the celebration for the 1000th anniversary of the baptism of the Rouge. In 1980, John Paul II convened the Synod of the Ukrainian Greek Catholic Church in Rome and recomposed a diaspora that had lasted since the pseudo-Synod of Lviv. It is under his auspices that Polish-Ukrainian reconciliation began. Actually, John Paul II has been proclaimed the patron of Polish-Ukrainian reconciliation some years ago. In May 1989, the European Ecumenical Assembly took place under the theme Peace and Justice, which predicted the main theme of ecumenical relations after the end of the Iron Curtain. John Paul II's message to that assembly is very significant. The Polish Pope recalled the more positive relationship between East and West following the decline of communist ideology. Yet, I quote, "New problems and new tensions have appeared, sometimes expressed violently in open conflict," end of quote. But Christians, John Paul II added, quote again, "have a particular responsibility because their true spiritual heritage embodies the spirit of forgiveness and peace. For this reason, we must not forget or lose the values that Christianity has brought to the history of Europe," end of quote. In the end, John Paul II had been working to heal the European wounds before the fall of the Berlin Wall. The Berlin Wall is torn down in November 1989, 5 months after that ecumenical assembly. After its collapse, the real difficulties began. The Eastern Rite churches are leaving the diaspora, asking for a restitution of the churches and structures that belong to them, which were then passed on to other Christian confessions. It is a problem that mainly concerns the Catholic Church and the Orthodox Church, where the hierarchy of the latter, although under pressure, remain present as a point of reference, especially Russia, Ukraine, Romania. In 1991, John Paul II convened the First Synod for Europe to address the theme of the Church in Europe after the fall of the wall. That synod served to analyze, for the first time, the situation of the European continent after the collapse of the Berlin Wall and the opening of faith in the states behind the Iron Curtain. Then, in 1999, John Paul II convened another synod on Europe, part of a series of 5 continental synods that he established to prepare for the 2000 Jubilee. This is how we get to the post-synod exhortation Ecclesia in Europa. The Ecclesia in Europa is structured following some passages from the book of Revelation. And it's a snapshot of what Europe has become and what it can be. It brings the Church of Europe back to its original task, evangelization. Everything in that document revolves around a central question. When the Son of Man returns to earth, will he find faith? It was a crucial question for St. John Paul II. He knew that Europe needed to breathe with the 2 lungs of East and West. But above all, he knew that in this play of organs that make up the living body of the European continent, the heart is Christianity. And in particular, the Christianity is the announcement of a person, Jesus Christ. Jesus Christ is the hope of Europe.
And this was already in the guidelines, the working document, as we say in the Vatican, Instrumentum Laboris of the Synod on Europe. With that post-Synod exhortation, St. John Paul II certified it that Christ is the hope of Europe. He shouts it from the rooftops, trying to bring Europe back to Christ in an effort of evangelization, which, seen 20 years later, appears almost moving. Among the challenges proposed in the exhortations are those of life, from abortion to euthanasia issues, but also that to the pastoral care of divorced and remarried, which is now a theme that we talk about a lot, but 20 years ago was already part of a post-synod exhortation, and also that of ecumenical and interreligious dialogue, which was crucial to John Paul II. And that's important, the crucial issues of religious freedom. The Church, John Paul II wrote, calls for religious freedom and reiterates, quote, that reciprocity in guaranteeing religious freedom be observed even in countries with different religious traditions in which Christians are minority. End of quote. For this reason, again, quote, we understand the surprise and feeling of frustration of Christians who welcome, for example, in Europe, believers of other religions, allowing them to exercise their worship and who see themselves banned from practicing Christian worship in countries in which these majority believers have made the religion the only one admitted and promoted. End of quote. John Paul II also asked to return to Christ because there is no faith. When there is no faith, existence remains fragmented. And then, quote again, racism, egocentrism, ethnic conflicts, a general ethical indifference, and a spasmodic concern for one's interests and privilege emerge. End of quote. The Pope also noted that since the European institutions have as their declared aim the protection of the rights of the human person, this aim is no longer protected. And so he urged the people in charge, so the deputies, the Christian politicians, the Christian intellectuals, to raise their voices when the human rights of individuals, minorities, and peoples are violated, starting with the right to religious freedom, to reserve the greatest attention to everything that concerns human life, from conception to natural death, and the family founded on marriage. End of quote. The Pope also said that the presence of Christians, adequately trained and competent, is necessary for the various European bodies and institutions to contribute, in compliance with the correct democratic dynamism and through the comparison of proposals, to outline a European coexistence that is increasingly respectful of every man and every woman, and therefore compliant with the common good. End of quote again. I mean, I trace back all these passages because in some ways they are prophetic and they're very much part of the view of John Paul II. But let's try to see some more background. The exhortation was published after John Paul II had led the Church in the great battle to recognize Europe's Christian roots in the draft of European Constitution. John Paul II battle was a battle that came from afar. That's another thing we barely remember, that it was not something that John Paul II claimed only when there was the debate on the Constitution, European Constitution. Because already in Strasbourg in 1998, John Paul II hoped for a politically united Europe along geographical borders and remarked that Europe could not conceive of itself as deprived of its transcendent culture. By removing God from history, John Paul II said, ethics has then no other foundation than social consensus. Individual freedom has no other break than that which society believes it must impose for the protection of the others. Let's take a step back in the history again. Let's go back to 1982, to Santiago de Compostela. Santiago de Compostela is a symbolic place. It is a place where the identity of Europe is forged. In Santiago, and on the Camino of Santiago, which dates back to 11th century, various stories intertwine, because there is that Christianity, and not only, that Christianity and not only, meets from the Middle Ages onward, on a journey that leads pilgrims to discover examples of charity and devotions, sanctuaries, saints like Francis of Assisi or Bridget, and to seek for God. That is the Quaere Deum that Benedict XVI spoke about in the College of Bernardin in 2008. John Paul II chose Santiago as the final place of his trip to Spain. On November 9, 1982,
he gathered representatives of European bodies, bishops, and European organizations and delivered a speech called the Europeanist Act, Atto Europeista in Italian. In the speech, John Paul II noted that, quote, the history of the formation of the European nations runs parallel to that of their evangelization, to the point that European frontiers coincide with use of the penetration of the gospel, end of quote. The Pope also highlighted, quote again, that due to the defection of baptized unbelievers from the reasons, depths of their faith, and the doctrinal and moral vigor of that Christian vision of life, which guarantees balance of people and communities. We're talking about 1982, so I mean, there were a lot of these challenges that we're facing now that were already previewed 40 years ago. The Pope asked Europe to rediscover itself. Ideally addressing Europe, he underlined, quote, rediscover your origins, revive your roots, come back to live the authentic values that have made your history glorious and your presence on other continents beneficial. And now we go back to the beginning of this paper, the Helsinki Act in 1975. How did this act become a milestone for then Cardinal Karol Wojtyła? And how did he brought it to European bishops? Helsinki Act is important because of its seventh principle that underlines that the freedom of the individual to profess or practice alone or in common with others a religion or belief, acting according to the dictates of his own conscience. It was proposed by the then Monsignor Achille Silvestrini, that became a cardinal later, and he was the Vatican negotiator at the Conference on Security and Cooperation in Europe. Fun story is that the Holy See participated in that conference that was convened by Russia because of a Russian invitation. Russia wanted the Holy See to be there. Actually, there were many discussions, according to the documents, whether to participate or not to that conference, but Paul VI was kind of convinced that it was important to be there. How did Silvestrini was able to put religious freedom into this the debate that was mostly speaking about security and other organizational issues in Europe? Well, his argument was this. Europe, he said, has a common culture. Well, I'm not quoting, I'm paraphrasing. So, and the common culture of Europe is Christian culture. This is why religious freedom is a fundamental theme. With these words, he proposed a huge paradigm shift in the discussion of the conference. Some delegates have been heard saying this is a bomb. The proposal, by the way, was accepted, and all European countries joined it. Also the countries on the other side of the Iron Curtain, which was interesting. However, the Eastern countries probably did not imagine how this simple paragraph would impact their systems. Cardinal Wojtyła immediately understood the possibilities of the document. The Helsinki Act was approved on August 11, 1975. From 14 to 18 October of the same year, the third symposium of European bishops took place. The theme of the symposium was the mission of the bishop at the service of the faith. Cardinal Wojtyła was one of the main speakers at this symposium. In the discussion, he was the one who strongly recommended that the Council for European Bishops act to ensure that the agreement, the Helsinki Act, is applied. He had a strong support from the then Archbishop of Bruges, Emil Joseph de Smet. Cardinal Wojtyła, with those words, with his speech, that is, well, it was very powerful, wanted the bishops to be committed in defending Christ as the hope of Europe since those days. And I would say that he did that since he was a parish priest in Poland. He knew that only the concrete hope in Christ could have freed Europe from the darkness of the atheistic claim. And he worked for that. What do these episodes, which I flashed with quotes, tell us? That John Paul II always saw Europe in its globality and transcendent strength. He always recognized Europe's Christian potential and saw in Christianity an extraordinary, liberating power for peoples and nations. John Paul II's visions for Europe can only be rooted in Christ and finds its only hope in Jesus Christ. We can ask ourselves whether this vision can still be relevant. My answer is yes. I think so. Indeed, I would say it was dramatically prophetic before, at the time, and incredibly relevant today. It was prophetic because John Paul II immediately looked at the need for the reconciliation of peoples and the reconciliation of the wounds of history. Today, with a war in the heart of Europe, we are victims of imperialistic narratives that rewrite history.
behind the rights or wrongs and beyond the debate about who is the aggressor and who is attacked, among other things evident, the Christocentric vision of John Paul II allows us to begin building the Europe of tomorrow. There is ultimately no future if people do not live in a reconciled history, overcoming mutual wounds. These are the reasons why John Paul II's vision is also dramatically current, up to date. In 1975, the issue of religious freedom was the driver that allowed the countries on the other side of the communist bloc to begin working to overcome Soviet oppression. Today, religious freedom also means the freedom of Christians to be present and alive in public debates, a freedom increasingly denied with subtle persecution and with arbitrary and new tools such as hate speech issues, and allows Christians to be able not only to practice their faith, but to profess it, proclaim it, and also work so that society accepts and develops its principles. This is not always a given, not in this society, I would say. I began by discussing John Paul II's relationship with the Council of European Conferences of Europe. John Paul II wanted the Council to be made up of the presidents of the European Bishops' Conferences, no longer delegates, as it was in the beginning. In a world where the Church became one element, one item among many, John Paul II wanted the local churches to have even greater weight and representation in the debate. The institutional weight joins another prophetic intuition of John Paul II, launched not in Europe, but from Puebla, in Mexico, in his first international trip of the pontificate, 1979. Speaking on evangelization, John Paul II underlined that, quote, Europe is still the cradle of creative thinking, pastoral initiatives, organizational structures, and has a grandiose missionary past. But, he added, isn't Europe itself about to become a missionary continent? That was his question. And it isn't necessary, again, quote, that the bishops of the Episcopal and bishops' conferences of every country and nation of Europe live the interests of all the countries and nations of our continent. And for this reason, those who are absent must be made intensely present. End of quote. John Paul II's requests were immediately accepted. In 1980, the bishops of Europe met in Subiaco, where St. Benedict began his extraordinary project, which is at the roots of European culture, and drafted a declaration on the responsibility of Christians in the face of the Europe of today and tomorrow. The Subiaco Declaration is almost forgotten today, but it's very important. And I would say, let's start from there, from the commitment of bishops coming from John Paul II, and from this extraordinary legacy to build up a new Europe. Thanks. Dziękuję bardzo też za ten referat, również bym powiedział z próbą refleksji o aktualności i politycznych implikacjach myśli Jana Pawła II. A i w tym momencie, proszę Państwa, mamy jeszcze 10 minut, więc ja na początku zapowiadałem, prosiłem Państwa, żeby zastanawiali się nad pytaniami. Czy są takie? Ja rozumiem, że jest popołudnie, że już wszyscy jesteśmy dość zmęczeni, ale ja oczywiście zawsze mam przygotowane jakieś pytania, ale to jest szansa dla Państwa, żeby zadać pytanie. O, widzę, że jest. Tylko prosiłbym o przedstawienie się i zwięzłe zadanie pytania, tak żeby był czas na odpowiedzi. Dzień dobry Państwu, Eryk Chabowski. Chciałbym zacząć od pogratulowania konferencji, ale to jest oczywiste, biorąc pod uwagę zarówno charakter tematyczny, jak też dobór szacownych gości. Moje pytanie będzie dotyczyć obydwu prelegentów i będzie miało charakter prowokacyjny. Chciałbym zapytać, na ile zarówno pierwszy, jak i drugi referat dotyczący dwóch płuc Europy, czy też wspólnoty ducha, i tak zarysowanej, bardzo konkretnie zarysowanej niejako granicy od Półwyspu Iberyjskiego po Ural, na ile jest myśleniem o pięknej idei, a na ile Panów zdaniem może odzwierciedlać realną sytuację i realną możliwość odniesienia tego do, i tutaj taka ważna dystynkcja, ważny podział między wspólnotę różnic, ale rozumianą jako
różnic w szacunku, czy też wspólnoty wartości, bo i tutaj ta kontrowersja i to zaczepne pytanie, bo jak można to odnosić niejako do rzeczywistości, niejako wynikającej z doktryn czy teorii geopolitycznych, które siłą rzeczy z jednej strony będą teoriami klasycznymi, czy Mackindera, czy też... Poprosiłbym o zwięzłe pytanie, bo tutaj już paneliści się gubią. Czy też Twitterowo. Spikemana, skracając to niejako maksymalnie. To znaczy, na ile możemy mówić o tego rodzaju właśnie wspólnocie różnic, bądź też wspólnocie wartości. Czy możemy szukać niejako tutaj możliwości zbudowania tak oczywistego mostu między tymi dwoma światami, których po części obraz, czy też różnice w tym obrazie obserwujemy na przestrzeni dziejów, ale obserwujemy też w tych wydarzeniach, które toczą się nie dalej niż 200 kilometrów od granicy Polski. Jak to panowie widzą niejako z tej perspektywy? Dobrze, czyli rozumiem, że jest to pytanie, na ile idee Jana Pawła II w jego własnym przekonaniu mogły być realnym programem politycznym, a na ile były pewnego rodzaju wizją ideową, która będzie realizowana powinna być realizowana w ciągu kilku pokoleń, tak? Tak to zrozumiałem. Tak, dokładnie. Na ile ten proces jest możliwy. Dobrze, dziękuję i ja wykorzystam to, że jeszcze jestem przy głosie jako moderator i mam też pytanie i zaraz oddam głos panelistom o to, na ile ta myśl Jana Pawła II i o Europie w znaczeniu wspólnoty cywilizacyjno-kulturowej, wspólnoty ducha i o Europie, która będzie obejmowała obszar Europy łacińskiej, Europy prawosławno-grecko-katolickiej, tak? Pod wpływem, czyli od Santiago do Uralu. Na ile ta myśl w tym momencie jest kontynuowana w Stolicy Apostolskiej, a na ile mamy do czynienia z dyskontynuacją? I nawet mi nie chodzi, jeśli mogę coś podpowiedzieć, nawet mi nie chodzi o analizę poglądów papieża Franciszka, one są jakby dość znane, ale raczej o to, co faktycznie myśli się teraz w sekretariacie stanu, tak, w otoczeniu papieża, na ile ta recepcja myśli Jana Pawła II jest tam obecna. No mogą panowie wybrać odpowiedzi i tylko tak prosiłbym o 4 minuty dla każdego z panów. So let's go with the first question. How do I think that John Paul II view can be still current and how can we combine the two things, if I understood it well? Well, John Paul II, the church idea is generally utopian. But utopia does not mean that it's not going to be realized. I mean, we have a Europe that is profoundly Christian. Perhaps not all Catholic, but Christian. Wherever you go in Europe, there is a Christianity that arose. You have shrines, you have sanctuaries, you have traditions. Some years ago, I made a research on Marian shrines in Europe, and there is a huge interconnection from Russia to Portugal. It's always different traditions and similar at the same time. I figured that there is a Hungarian Virgin Mary augur in Ireland. I mean, there is possibility for that. Obviously, you build that not with a political view. You build that as a church. And when you build that as a church, you build that with people. It's not about the political. The differences are evident, are huge sometimes. But culture is there and people are there. When I speak about healing the wounds, I speak about that. When people live up with the wounds of the past, histories, narrations, and whatever, and they're not able to reconcile with that and understand that something bad happened before, but now we're building a new history, that's hard to go. That's a hard go. And the Catholic Church, I would say, more than any other Christian confessions, can do that path, because Catholic Church has something that no other religion has, that is forgiveness. And that's the most important thing. If we don't forgive and beg forgiveness, as Cardinal Kominek said, and that's what I think that has been at the roots of John Paul II thought sometimes, we cannot do anything. You know, that huge thing that started with Polish bishops forgiving the German. It's huge, and that's the only way. How this flow in the Vatican debate today? Well, I said we well know what Pope Francis think. Just analyze. I don't know, you don't want to analyze, but let's use the word.
analyzed the Pope Francis trips in Europe. Whenever he was not going to some particular place for some particular reason, Poland for Warrior Day, he always chose in Europe, places where Catholics are minority and Orthodox are majority. Cyprus, Greece, Romania, Bulgaria, North Macedonia. A place where Muslims are majority, Albania, the first trip. Then, yes, he went to the institutions of Europe, in Strasbourg, but not in France. He went to Marseille for the meeting of the Mediterranean, but not in France. So his view is we go where, and then he went to Sweden to celebrate the 500th anniversary of the Reform. Protestants are majority. When he went to the Baltic states, only Lithuania is majority Catholic. Latvia is Protestant. Estonia is, well, it's no religion in the end. We had a mass in Estonia. It was interesting because we were in the central square and people were hanging around like there was a concert of a minor band. Not kidding. Because nobody knew that there was a pope. So if you check that, then obviously there is the geopolitical view. The geopolitical view of the Secretary of State is kind of clear too. Europe needs to have a sort of geopolitical inclusion of everyone, because when everyone has the same possibilities, and that's the basis of Schuman Declaration as well, when everybody has the same possibilities, then everyone can live in peace. We have this huge effort that the Holy See is putting for example, the inclusion of the Balkanic states, Western Balkans, into European Union. And it's based on the fact that, for example, you have huge problems between Croatians, Bosniaks, especially in Bosnia, where Croatian minority has the passports, European passport, and Bosniak don't have. So the path is inclusion. It's a political path, but you cannot do it without the pastoral part. That's the thing, and that's what the Holy See is about, I would say. Dziękuję bardzo. Panie profesorze. Thank you so much, Professor. We cannot deny that the pontificate of John Paul II was at the peak of the hope that the world has to be united, that the human civilization has to be united. It was a period of globalization, and at the spiritual level, there was a globalization of human spirit. Now we have a different period. Now we have fragmentization of everything, of peace format, peace structures. Now we have a different trend. But according to my understanding, it's not the end of the idea of unification, the not idea of spiritual unity of mankind. This is just the period when the previous forms of unification are not valid anymore, and the new one are not built yet, are not formulated yet. So in this sense, I'm sure that ideas of John Paul II belongs to the treasure of mankind, and they will come back in their truly reality very soon. I'm sure about that. Dziękuję bardzo. Dziękuję naprawdę za to bardzo optymistyczne podsumowanie, nadychające nas nadzieją. Ja, proszę Państwa, obiecałem, że się panel skończy o 17:30. Jest 17:30, więc chciałbym Państwu bardzo podziękować za uwagę. Chciałbym bardzo podziękować serdecznie panelistom za te dwa inspirujące referaty. Będzie pewnie jeszcze potem okazja do dyskusji też w kuluarach, a w tym momencie chciałbym przekazać głos następnym mówcom.